Dzień dobry, witam Was ten słoneczny dzień. Takich jest teraz coraz mniej. Mroźna była noc, ale na szczęście dzisiaj słoneczko rozgrzewa i warto wyjść do ogrodu, rozgrzać się troszeczkę przy tych promieniach słonecznych i jednocześnie trochę popracować. Tutaj mam pięknie piękną linię wyciętego cisa. On teraz będzie coraz bardziej wychodził na pierwszy plan, szczególnie kiedy będzie szron na nim lub delikatny śnieg. Warto teraz przy nim zadbać o taki inny element, na przykład różyczek, które kwitną właściwie z małą przerwą. Wycinam tylko przekwitłe kwiaty, na których rozwijają się choroby grzybowe, bo nie dość, że szpeci, to jednocześnie też szkodzi roślinie. Mój szczypiorek pięknie wykiełkował. Teraz będę miała przez taką późną jesień do kanapek. Pamiętajcie, żeby kalanchoe przenieść do domu, ono nie jest zimotrwałe. Dobrze stoi całe lato w ogródku, natomiast na zimę przynosimy, bo ona też nie lubi dużej ilości wody. Oprócz kalanchoe przynosimy też gerbery. Trzeba pamiętać, żeby na przykład fuksję, jeżeli macie, żeby przenieść. Oczywiście są takie odmiany bardzo dobrze zimujące w gruncie, ale natomiast ja mam w doniczce. Kiedyś miałam taki przypadek, że miałam jedną z tych odmian, które są odporne, przyniosłam do szklarenki w doniczce, niestety mi na wiosnę nie odbiła. No być może, że kiedyś były troszeczkę też inne zimy, trochę bardziej mroźne, ale teraz dmucham na zimno i jeżeli mam w doniczce, tak jak tu w tym przypadku, taką fuksję, one są takie drobne fuksje, kupione w sklepie, nie miały jakiejś nazwy, więc nie wiem, jak one znoszą temperatury poniżej zera. Ja przynoszę je, żeby cieszyć się jeszcze widokiem kwiatów, bo one jeszcze mają dużo pąków, z których się rozwiną kwiaty. Teraz zapowiadają trochę też cieplejszych dni, więc gdy spadnie to trochę poniżej zera, ja będę bardziej wierzyła, że one po prostu przetrzymają. Tak jakbym zostawiła tutaj, można też zapomnieć o nich, nic nie chciałabym, bo naprawdę są małe, kompaktowe i bardzo się z nich cieszę. Oczyszczę tu z liści, które opadły, liści dębów, różnych innych i przeniosę na okno. Tam nie będzie też na nie bezpośrednio padać deszcz, nie będzie tak namakać gleba i one po prostu będą lepiej się prezentować. Trzeba oglądać bukszpan, bo go ostatnio przycinałam. Takie miałam ostatnie przycinanie pod koniec września. I teraz patrzę, czy nie rozwinęły się na niej, czy nie przyleciały ćmy bukszpanowe ostatnie na takie zimowanie, ale nie, czysto, jest wszystko w porządku. Płatki rudbetki błyskotliwej odpadły, natomiast dalej jest dekoracyjna. Tu pięknie się komponuje z rozchodnikiem. Takie zestawienia lubię, gdzie jest dekoracyjna naprawdę bardzo długi czas, rabata, i wtedy, kiedy kwitnie, i wtedy, kiedy przekwita. To jest też ważne, żeby było mniej pracy, nie zarastały chwastami, a byłoby widać to, co chcemy, czyli na przykład kwiaty, rośliny. No, powiem Wam, że jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, bo zakwitły cyklameny bluszczolistne. Bardzo się z tego cieszę, bo sadziłam je w lutym. Jeden z komentarzy był taki, że dlaczego ja sadzę zimą, prawda? No zimą nie należałoby sadzić, ale akurat miałam dostęp do tych bulw i powiem Wam, że później było dosyć ciepło na początku lutego, a później były dosyć silne mrozy poniżej 10 stopni, poniżej zera i one liści nie miały, myślałam, że już liści nie będzie, a tu proszę, jaka niespodzianka, zakwitło mi. Na razie bardzo słabo, ale one były w tym roku posadzone i naprawdę były w takim, dużo nie przezimowało, ale część odbiło i zobaczcie, przepięknie kwitnie. Jestem tu w drugim miejscu, gdzie sadziłam cyklameny bluszczolistne.
i neapolitańskie, tak się nazywają, i tu też się przyjęły, przezimowały, natomiast nie było ich widać latem, dlatego że nie miały ani liści, ani kwiatów, rosły tu też inne kwiaty i myślałam, że one po prostu już ich nie ma, już zniknęły. W tym miejscu, jak i w innym, przezimowały, jak widać, dobrze. Po przekwitnięciu wytworzą się rozety liści, takich z marmurkowym wzorem. Nie przezimowały mi tylko cyklameny, które posadziłam w doniczkach glinianych z dobrym drenażem. Nie były ustawione na bezpośrednim takim deszczowym miejscu, gdzie deszcz by zalewał te doniczki, natomiast w doniczkach rośliny mniej przetrzymają mróz niż na przykład w ziemi, więc w ziemi warto było posadzić, w ziemi przykryć liśćmi z takim okryciem słomianym i dobrze przezimowało. Na początku zawsze jak rośliny się sadzę, okrywam je, później one nabierają odporności, w tym sensie, że rozrastają się, przykrywane naturalnie są liśćmi innymi opadającymi, obok jest bluszcz, więc na pewno przeżywalność się zwiększy. No i czekam na to, jak to pokryje się taki piękny kobierzec cyklamenów, który będzie kwitł późną jesienią. Lwia paszcza nie boi się przymrozków. Ona przezimowała ostatnią zimę i dobrze sobie radzi. Tutaj jest osłonięta blisko też domu, więc na pewno ma to też wpływ na to, że ona nie przemarzła. Zostawiam ją w tym miejscu, ona sama się wysiewa i tworzy tu taką większy obszar lwiej paszczy. Tu wycinam piwonie, liście piwoni, które już niestety nie są dekoracyjne. Tak, już są takie zbrązowiałe po przymrozkach. One tutaj już nie zbierają żadnych wartości, żadnych tych środków odżywczych z liści. One już są przesuszone. Już można wyciąć też floksy. One widać, że w tym roku bardzo dobrze tutaj rozwijają się. Nie chorują mi, tak jak zwykle. Mają też więcej przestrzeni wokół krzewów. Jest więcej przestrzeni, ale ja już też trochę wycinam, bo przekwitły. Pokażę Wam z bliska podagrycznik, którego chciałabym wytępić, tak, ale się nie da. On ma takie długie pędy, które wchodzą w wszystkie rośliny i trudno je później rozdzielić przy wyrywaniu od korzeni rośliny, którą chcielibyśmy, żeby została. Pokażę Wam tutaj ten właśnie pęd, te takie rozłogowe korzenie. Tak, one są dosyć grube. Także sobie radzą w różnych warunkach niesprzyjających, bardzo długie, na metr albo może i dłuższe, i z każdego takiego węzła wyrastają nowe liście, nowe rozety. One też wrastają bardzo głęboko do ziemi i według mnie w moim ogródku naprawdę bardzo ciężko sobie rozdzielić i sobie poradzić. Tutaj akurat mam floksę i nie mogłam rozdzielić od korzeni podgrzecznika i całą wykopałam. Oczywiście ją wsadzę zaraz do ziemi, ale tak to właśnie jest z tym podagrycznikiem. Jest bardzo ciężko mi go wytępić. One tworzą w zimę, też sobie tworzą nowe pędy. Najłatwiej wyrwać go wiosną, późną jesienią, wtedy ziemia jest też bardziej miękka, no i może one też są bardziej podatne na wyrwanie. No ja zauważyłam, że właśnie w tym właśnie czasie łatwiej go wyrwać. Obcinam na bieżąco przekwitłe
kwiatostany hortensji ogrodowej. Jakieś liście, jak oczywiście floksy, które tu wchodzą. No jest trochę tych przekwitłych, nie obcinałam wcześniej, a teraz to zrobię. Trzeba pociąć, tak żeby szybciej utworzył się kompost. Tu akurat są wszystkie zdrowe te pędy, tak, nie są schorowane, nie są zgrzybiałe, zaatakowane przez szkodniki, choroby, więc spokojnie można użyć ich do kompostu. Rozdrabniam oczywiście, no nie bez przesady, nie z przesadą, tak żeby po prostu mniej miejsca zajmowało w kompoście, żeby szybciej utworzył się kompost. Wynoszę już skrzynki, gdzie przekwitły jednoroczne kwiaty, a liście, które wygrabiłam spod magnolii, wrzucam z powrotem pod magnolię, dlatego że one bardzo szybko się rozkładają i jednocześnie te wartości odżywcze zawarte w liściach wracają z powrotem do gleby. Ja je tak rozsypuję równomiernie i stanowią również liście taką ściółkę ochronną dla korzeni magnolii. Ona ma płytki system korzeniowy i to pozwoli, że nie będzie przesychać latem, a zimą będą chronione korzenie.